Welcome, everybody. It's a greatest pleasure and honor for me to welcome Dr. Yair Maimon, my greatest teacher and a good friend, beloved friend. It's really distressing a little bit. Let me put it down a bit, then I will not hear it. Let's see how it works right now. Okay, so once again, welcome everybody. I'm really happy to have here Dr. Yair Maimon, my great teacher and very good beloved friend. We haven't seen each other for a couple of months, and unfortunately, because of this all these difficulties with the coronavirus, we are still having new people coming in. But I have realized that many of us are now focusing on all the bad things that are going on around us, and all the bad feelings and all the bad emotions like aggression, like frustration, like anger. We can't go on as we wanted this year. And this is the reason I decided to ask Dr. Yair Maimon, who in my personal opinion is one of the best teachers in the world right now, and not only teachers, also practitioners of Chinese medicine. Ask him to prepare a lecture about anxiety disorders and about depression, because I feel this is something we all experience, and also many of our patients. They come to us with this complaint, and because we want to help them, we want to help them focus more on this maybe positive side. We need to know more about what is depression and how to diagnose it in patients, how to diagnose anxiety disorders, and then finally how to help them in making this transformation of emotions. When we are talking about transformation of emotions, Dr. Yair Maimon is the teacher in the world. I don't want Yair to take more of your precious time. I spent enough on Facebook streaming and things like that. So the stage is yours, my friend. Please help us. Thank you, Bartosz. Please help us in diagnosing and treating patients. I just want to say I will be translating you. So we need to start this cooperation again. And you need to stop every several sentences or so. Do you want to translate some, or I can start? Yeah, you can start. I just said many true nice words about you, so that's it. That was in English, so it's okay. I could gather. So, dzień dobry Państwu. Jak się czujesz? I hope wspaniały. Mam nadzieję, że czujecie się Państwo wspaniale. And it is, I think, a core topic. I think one of the things that we see more and more is not just the physical anguish of people who have corona, but the more, I can say, emotional or deeper anguish of being isolated, being alone, being cut away from families. I mean, soon it's Christmas, so it's like a good example, you know, that people cannot meet when they used to meet. And it affects people deeply, especially if before that they were not already balanced in themselves. Chciałbym podjąć ten temat, dlatego że mamy czas infekcji koronawirusem, która dotyka ludzi nie tylko w ten fizyczny sposób, to jest oczywiste, ale również bardzo głęboko wpływa na nich emocje, bardzo głęboko dotyka ich psychicznie. Ludzie są izolowani, nie mogą spotykać się, są daleko od swoich rodzin. Szczególnie teraz będziemy mieli czas świąt Bożego Narodzenia i zwykle mogliśmy się spotykać razem, a w tym roku tak nie będzie.
I szczególnie u osób, które już wcześniej nie były zrównoważone na tym poziomie emocjonalnym, koronawirus bardzo mocno wpływa, dotyka tego poziomu. And before starting the more formal lecture, I want to give you some ideas. When you see a patient immediately at the first minute, and a lot of time you will see patient that you've been seeing for a long time, but something in them is changing emotionally because of the situation now. I zanim przejdę do tego formalnego wykładu, chciałbym Wam powiedzieć, że już od pierwszego momentu, kiedy spojrzycie na swoich pacjentów, niektórych z nich znacie już od dawna, to zobaczycie, że coś się w nich zmieniło w tym czasie, właśnie na tym poziomie emocjonalnym. The first thing is don't assume anything. Don't assume there is anxiety or depression. When you ask them how they feel, see what they are choosing to tell you. Przede wszystkim nie zakładajcie niczego na początek. Nie zakładajcie, że oni cierpią z powodu depresji, czy cierpią z powodu zaburzeń lękowych. Po prostu pozwólcie im się wyrazić i zobaczcie, co Wam pokażą, co Wam powiedzą. Some will say, I feel sad. Niektórzy powiedzą, czuję smutek. So for us in Chinese medicine, we'll think more about the lung. Więc dla nas, dla praktyków medycyny chińskiej, bardziej będziemy myśleć wtedy o płucach. Some will say maybe I'm afraid from corona, so I'm staying at home already for half a year. Ktoś inny powie, że boi się wirusa, więc pozostaje w domu już przez pół roku. So I asked him what I usually would ask further, what you are afraid of, what's your biggest fear? A zwykle wtedy pytałbym dalej, czego się tak naprawdę boicie? Co jest waszym tym największym lękiem? You will be amazed that a lot of people will tell you it's not the corona. Myślę, że możecie się zdziwić, że bardzo wiele osób powie wam, że wcale nie koronę. And a lot of time the situation, and that's what I find on many levels, brings out the core of people out. The good and the bad. Bardzo często ta sytuacja jakby wyciąga na zewnątrz rdzeń człowieka, na dobre i na złe, to co w nim jest. On many levels, I mean, even in a government level, we see how functional the government is, because now it's a crisis. It's all over the world, We see that things that were hidden behind the normal daily life are surfacing out, which is like the deepest truth a lot of time. To się dzieje na bardzo wielu poziomach. Zobaczcie na ten poziom rządowy. Ta sytuacja, ten kryzys pokazuje nam, na ile funkcjonalne są nasze rządy. Rzeczy, które zwykle są gdzieś schowane z tyłu za kurtyną, wychodzą w tej chwili na jaw. And Chinese medicine is very good at treating the authenticity, the depth of things. A medycyna chińska jest bardzo dobra w leczeniu autentyczności, tej głębokiego poziomu ludzi. So we have an opportunity now. Mamy teraz do tego okazję. To see deeper, a lot of time the pain first, but then later also the beauty. Żeby zobaczyć głębiej, najpierw ból bardzo często, a potem też piękno. Of our patient, of ourselves, of our society, of our world, everything. Naszych pacjentów, nas, naszego społeczeństwa, naszego świata. And to me, everything eventually have a meaning in Chinese medicine. I dla mnie wszystko w końcu ma w medycynie chińskiej znaczenie. But definitely it's very difficult times in a very unusual way. Ale zdecydowanie to jest bardzo trudny czas i ta trudność jest w taki niezwykły sposób. And I will talk in a minute about separation and unity. I za chwilę mówić wam będę o separacji i jedności. Because we're already talking about yin and yang, of being separate or being united. Już na tym poziomie mówimy o yin i yang, o byciu odseparowanym, w rozróżnieniu albo byciu zjednoczonym. So in one hand, all the world having the same disease. It's the first time that everybody is united with one tiny thing, Z jednej strony możemy powiedzieć, że
że po raz pierwszy w historii cały świat cierpi z powodu tej samej choroby. Możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni w tej chorobie. And everybody having the same feeling about it. I wszyscy mają podobne odczucia na ten temat. I think never the human race, or definitely in the kind of more cultural educated world, was so united with one fear, one voice. Myślę, że nigdy nie było tak, żeby cała rasa ludzka, bo w każdym razie cały ten świat wykształconych ludzi był zjednoczony w jednym lęku, w jednym głosie. And I think, at least for us, it will mean all around the world we'll see more and more actually patients seeking the kind of medicine that we can provide to unite back man with heaven, man with his heart, to bring calmness into the, especially human's heart. Myślę, że zobaczymy, że na całym świecie ludzie będą poszukiwać takiej medycyny, która potrafi zjednoczyć człowieka z niebem, człowieka z jego sercem, która potrafi dać z powrotem jedność sercu. And this is something I think Chinese medicine excels in better than any other medicine. I wydaje mi się, że to jest coś, w czym medycyna chińska jest świetna, jest dużo lepsza niż jakakolwiek inna medycyna. And I hope that from this webinar you'll come up with some even practical tools that you can apply tomorrow in the clinic. Some maybe you're applying, but you'll just get a deeper idea about it. Mam nadzieję, że wyniesiecie z tego seminarium umiejętności, wiedzę, którą będziecie mogli już jutro zastosować w swojej klinice, a ci z Was, którzy to już robią, być może będą mogli znaleźć tutaj, uzyskać głębsze rozumienie tego. And I believe after the COVID will be over, our job will be even greater. Jestem przekonany, wierzę głęboko w to, że po zakończeniu tej covidowej pandemii nasza praca będzie jeszcze wspanialsza. And again, also here there will be an opportunity, because people will be on one hand maybe more suffering, but on the other hand more open to their authentic heart and more open to change. I to będzie dla nas też okazja do rozwoju, bo z jednej strony ludzie będą bardziej cierpieć, ale z drugiej strony być może będą bardziej otwarci na swoją autentyczność i na prawdziwą przemianę, zmianę. Let me share a screen. It may take me a minute. Pozwólcie, że włączę teraz prezentację, to może mi troszeczkę zająć czasu. I didn't open it yet. Okay, let's see what happens. It is on, Yair. Wait a minute. Do you It's see not one on. screen? Huh? I can see your screen with like the presenter screen, not the presentation itself. Okay. Like I can see all the slides and everything. Sure. It will take me a minute to. Take your time. Resolve. Everybody is here, waiting for your wisdom. So a few minutes, not It's okay. not a thing. No, I'll just try to see if I can resolve it. And Yes. yeah, but that's not what I wanted. And now back. Now it's back. But previously it was perfect. Now it's your face again. So it's your camera working. I know. Just Oh, wow. That's perfect from my point of view. Perfect. I said it will take me a minute. Okay. I tend to complicate things before I make them simpler, so we're doing it. My personal experience is that you are the greatest in making things simple. So it will work in a few minutes. well, from the viewer point of view, it is working right now. Like we can see Okay, the perfect. No, we I'm can see the slowly, presentation. I'm slowly getting it together. Perfect. So
this lecture and Bartosz asked me to talk about anxiety and depression. A Bartosz poprosił mnie, żebym opowiedział o zaburzeniach lękowych i o depresji. By the way, it's two totally separate things, as we see in a minute. A tak przy okazji, jak za chwilę zobaczymy, są dwie zupełnie różne rzeczy. And they're both Western world. They're not words, they're not Chinese medicine words, yeah? I oba te sformułowania pochodzą z medycyny zachodniej, one nie przynależą do medycyny chińskiej. So it's very important. We are using different descriptions, so we have to unpack and understand them in what's the Chinese meaning of it. Ponieważ używamy innego języka, innych opisów, musimy je rozpakować, musimy zobaczyć, jakie jest ich chińskie znaczenie. But first I want to start with like a beautiful sentence that Professor Yuval Harari wrote about the situation when just the first lockdown was created. It says that the best defense humans have against pathogen is not isolation, it's information. Chciałbym zacząć od zdania, które wypowiedział profesor Yuval Harari zaraz przy pierwszym lockdownie w tym roku. Napisał, że najlepszą obroną, jaką ludzie mają przeciwko patogenom, nie jest izolacja, tylko informacja. And when we look at it from Chinese medicine point of view, this is the idea. Because information is to do with our ability to think. When we talk about the Shen on human level, we talk about 5 aspects of our awareness. I to, co powiedział profesor Yuval Harari, możemy wytłumaczyć, biorąc pod uwagę medycynę chińską. Kiedy mówimy o naszej świadomości, kiedy mówimy o Shen, to możemy podzielić je na 5 aspektów. Right? So the way we understand the world is by thinking, by almost like assimilating the ideas, like the digestive system. We take things in and part of them becomes ours. And this is to do with the yi. To, w jaki sposób myślimy o świecie, czy to w jaki sposób postrzegamy świat, to przez myślenie. Możemy powiedzieć, że to jest rodzaj asymilowania świata, przyjmowania świata, rozumienia świata i nazywamy to yi. So when we have information, when somebody explained to us it's important to put mask because the COVID is spread, by droplets, so we understand it. That's here. Ważne, żeby ktoś nam to wyjaśnił, żeby dał nam informację. Jeśli ktoś powie na przykład, że wirusy COVID-u przenoszą się w kropelkach śliny i dlatego ważne jest, żeby nosić maskę, to ja to rozumiem. Wtedy to jest dla mnie okej. Wtedy jesteśmy w tym poziomie yi. And people tell you wearing mask can prevent COVID by almost 85 or 90%, which is true. I ktoś wam powie, że noszenie maski może zredukować transmisję wirusa o 85, prawie 90%. I to jest prawda. So by knowledge we become less fearful. Dzięki wiedzy mamy mniej lęku. And when we'll talk about fear, we'll talk about the Jing and we'll talk about the Zhi, the deeper aspect of the water. I kiedy mówimy o lęku, o strachu, mówimy o Jing, o esencji i o Zhi, o tym głębszym aspekcie przemiany wody. Jing will always mean our deep authenticity because this is the deepest part of us that makes us ourselves. Jing zawsze oznacza esencję, zawsze oznacza naszą najgłębszą autentyczność, ponieważ to jest ta najgłębsza część nas, która sprawia, że jesteśmy sobą. And Zi will connect us to our wisdom, our inner wisdom. A Zhi będzie łączyć nas z naszą mądrością, z naszą wewnętrzną mądrością. So here we are on a very good axis of understanding something, making it ours, becoming less fearful and being able more ourselves. Więc jesteśmy tutaj w takiej dobrej osi rozumienia czegoś, stawania się mniej zalęknionymi i bardziej prawdziwymi, bardziej sobą. Then we can appreciate why understanding something, giving information will make us less fearful and more back ourselves. I możemy w ten sposób docenić, jak informacja, wiedza powoduje, że mniej się boimy.
And that's why patient asking you a lot of time for information so they can feel more calm. Dlatego pacjenci tak często pytają Was o informacje, po to, żeby oni mogli się czuć spokojniejsi. If they ask you too much for information, they mean their imbalances may be here. They just want to ask more and more and more, you know. A jeśli za dużo Was pytają o informacje, to może tutaj jest właśnie brak równowagi w tym poziomie Ziemi, że oni po prostu muszą pytać więcej, więcej, więcej. Then you need to treat the earth. Wtedy musicie leczyć ich Ziemię. If whatever information you give them, they're still fearful, then you have to treat the water. A jeśli wciąż boją się, niezależnie od tego, jaką dostaną od Was informację, wtedy musicie leczyć ich wodę. And that's the beauty of Chinese medicine. Immediately we are in the clinic and immediately we are into treatment. I to jest piękno medycyny chińskiej. Jesteśmy w klinice i natychmiast pojawia nam się strategia terapii. Okay, so we are looking at information and what it does for us. Więc spojrzeliśmy tutaj na informację i na to, co ona nam daje. And as you can see, the way all governments are doing same mistake, you know, are giving people too little information, or they are making decision not based on explaining what's the reason for it. Jak widzicie, wszystkie rządy na świecie popełniają ten sam błąd. Nie dają ludziom informacji albo podejmują decyzje, nie mówiąc na podstawie jakich informacji te decyzje podejmują. That's why patient will ask you for more information. Dlatego pacjenci będą pytać Was o więcej informacji. They trust you as somebody with authority. Ufają Wam jako komuś, kto ma autorytet. The second thing is isolation. You know, one of the, I don't know, you're in lockdown in Poland now or not? Well, yes. The fact is, it is almost complete lockdown in 7 days, 6 days. Right now, For 6 days? Pardon me? Now not, but in 6 days you will be. Right now, most of the shops are open and people can work mostly, but children are at home, so all the schools are online. However, after the Christmas time, there will be total lockdown. Okay. So again, there will be isolation. Yair pytał o sytuację w Polsce i o lockdown. Kiedy rządy wprowadzają lockdown, to prowadzą do izolacji. Isolation affects the heart and the fire. A izolacja wpływa na serce i na ogień. It's natural for human to be in communication, to be in touch, to touch each other. Naturalna dla ludzi jest komunikacja, pozostawanie w komunikacji, dotykanie się. If you come to the clinic, I'm sure you have these patients that, you know, want to touch you, to hug you. They are the fire people. They are the one where the heart is the most important for them. Jestem przekonany, że macie w klinice takie osoby, które jak tylko wejdą do waszego gabinetu, to chcą się do was przytulić, chcą was dotknąć. To są osoby w typie ognia, mają dużo serca. And isolation actually, you know, create this fire in imbalance, you know, create the heart suffering on the level of the heart. I izolacja tworzy zaburzenie równowagi w ogniu. Tworzy sytuację, w której serce cierpi. And then it affects this axis of water and fire, and then there is also can be fear. I wpływa to na oś ogień, woda, powodując lęk, czy może pojawiać się lęk. And this, when we'll talk about anxiety, we'll talk about this axis. Kiedy będziemy mówić o zaburzeniach lękowych, to będziemy mówić właśnie o tej osi. It's not the axis of depression, it's the axis of anxiety. To nie jest oś depresji, to jest oś zaburzeń lękowych. People start to be fearful. Ludzie zaczynają się bać. For no reason. Bez specjalnego powodu. You know, they are at home and they're afraid they got the corona, but they were actually all the time at home.
siedzą w domu, ale mają taki lek, że na pewno mają koronawirusa, chociaż są cały czas w domu. So, it's like people who live all their life afraid of having cancer, it's like not something that is happening now, but they're afraid it may happen, Podobnie jak ludzie, którzy całe swoje życie przeżywają w lęku, że mogą rozwinąć nowotwór. Nie mają go teraz, nie mają raka, ale boją się, że kiedyś mogą mieć. And this is the time when you look at this axis of fire and water. I w tych przypadkach patrzycie na tą oś ognia i wody. And that's all you need to treat. I to jest to, co musicie leczyć. Actually, the more we are focusing in the treatment, the greater the effect, especially on the mind, will be. Tak naprawdę im bardziej jesteśmy skoncentrowani na diagnozie i leczeniu, tym lepsze będziemy mieli efekty. So I mean, like even doing the simplest point, like maybe kidney 3. I'll talk later about yuan points. Nawet nakłuwając najprostszy punkt, tutaj na przykład wędkę 3, będę później mówił o punktach yuan, Will create a magical result. może u tych ludzi wywołać magiczny rezultat. And especially, let's say, on anxiety or kidney 4, Szczególnie which is the yuan point. w przypadku zaburzeń lękowych albo nerkę 4, punkt luo. It's the luo point. Yeah. So I find that the more the diagnosis is accurate, the simpler the points, the greater the results. Because we know what we are doing. Podczas swojej praktyki odkryłem, że im bardziej precyzyjna jest diagnoza, im prostszych używacie punktów, tym większe macie rezultaty, bo wiecie wtedy dokładnie, co robicie. So this gives you some ideas already about what people are suffering and how we can treat it. To już Wam daje taką podstawową wiedzę na temat tego, w jaki sposób ludzie cierpią, co możecie leczyć, czy jak możecie to leczyć. In ancient time, I mean, there's a lot of way to look at the immune system, but one of the main and most important things of the immune system is to keep your inner, the zheng qi, strong. Jest wiele różnych możliwości spojrzenia na układ odpornościowy w medycynie chińskiej, a jeden z takich najbardziej podstawowych, jeden z najprostszych jest twierdzenie, że układ odpornościowy funkcjonuje przy silnej zheng qi. I gave a whole series of seminars on immune system because it's a very complex system. Ja prowadzę całą serię wykładów, seminariów na temat systemu odpornościowego, ponieważ to bardzo kompleksowe zjawisko. In a simplified way, we can say that the immune system is made of Shen qi, Wei qi and Jing qi. W najprostszy sposób możemy powiedzieć, że nasz układ odpornościowy stworzony jest, czy pracuje na ich 3 rodzajach qi, na Shen qi, Wei qi i Jing qi. At this time, we are focusing on the Shen qi. I teraz skupiamy się na Shen qi. This is one of the, again, a series that I gave on the mind I called it Clearing the Clouds. Kolejną serią wykładów, które prowadziłem dotyczących umysłu, była taka seria, którą nazwałem Oczyszczając chmury. Many times I have in the clinic this image, that people come with a cloud and you just clear it and suddenly they see the sky. Często jak przychodzą do mnie ludzie do gabinetu, to mam w głowie taki obraz, jakby oni przyszli z taką chmurą w głowie i potraficie zrobić, żeby ta chmura odeszła i wtedy widzą słońce nagle. And it's almost like, this is a good idea to understand the basic number 3, that man is between heaven and earth. Dobrze to zrozumieć w tym takim podstawowym schemacie, gdzie widzimy człowieka pomiędzy niebem a ziemią, podstawowym schemacie podziału na 3.
And whenever the mind is suffering, there is some separation between man and heaven. I za każdym razem, kiedy nasz umysł cierpi, mamy rodzaj rozdzielenia pomiędzy poziomem człowieka a poziomem nieba. There is some lack of communication between our own chi and the heavenly chi and the Shen chi. A mamy brak komunikacji pomiędzy naszą chi a chi niebios. And that's what we want to do with acupuncture, to create a better communication between these two types of chi. It's the same chi, you know. I to możemy zrobić za pomocą akupunktury, odtworzyć tą prawidłową komunikację między tymi dwoma rodzajami chi. This is the real magic. It's the same chi. You know, everything is the same chi. It's just on a different frequency. I to jest niesamowite. Na tym polega właśnie magia, że to jest cały czas ta sama chi. Wszystko to jest ta sama chi, tylko ma różne częstotliwości. You can imagine the needle, and this is why the needle is half in and half out. You know, like a tool that, and a point creates a frequency that connects to a heavenly chi. Możecie sobie wyobrazić, że igła działa tak trochę tutaj jak antena. Igła wbita w punkt, dlatego jest częściowo w środku ciała, a częściowo na zewnątrz ciała, że ona łączy z tą częstotliwością niebiańskiej chi. Don't quote me, but to me this is one of the reasons why acupuncture is so effective. Nie cytujcie mnie, ale uważam, że to jest jeden z powodów, dla których akupunktura jest tak skuteczna. And I say don't quote me because I also like science, and I like also to understand the inner mechanism of the body, what acupuncture does. So I don't want us to be like too tilted over explaining the effect of our medicine just with heaven, but in a deep way it is. Powiedziałem, żebyście mnie nie cytowali, dlatego że uwielbiam również naukę i nie chciałbym, żebyśmy byli przechyleni w naszych wyjaśnieniach tylko na tym poziomie niebiańskim, ale na takim głębokim rozumieniu myślę, że tak to właśnie działa. And once we kind of get into this frequency in our head, then something special is happening in the treatments, in the treatment room. I kiedy w pewien sposób dostosujemy się do tej częstotliwości w naszej głowie, wtedy coś bardzo specyficznego, bardzo specjalnego dzieje się w gabinecie. There is a whole lecture which I did on Po with Dominique Herze from Germany, and we talked about, it's a very ancient concept of frequency. Cały jeden wykład przygotowałem. Frequency and resonance. Z dr Dominique Herzen z Niemiec na temat Po. I podczas tego wykładu mówiliśmy o częstotliwościach i o rezonansie. So it's embedded in the medicine. It's not a new idea, you know. Więc nie jest to jakaś nowa idea, to jest coś, co jest w sercu medycyny. And so the concept of resonance, I think it's important to I don't know, to dwell about when we do acupuncture. Więc ta idea rezonansu to jest coś, o czym powinniśmy myśleć, kiedy wykonujemy akupunkturę. And it's like the thing that suddenly, you know, you feel, oh, I understand what it means. I to jest taki ten moment, w którym czujecie, zrozumiałem, o co w tym chodzi. But you need to open your mind to it in order to understand it, you know. If you don't open, it's just flying here. It's like in the radio, you know, if you're not in the right frequency, it's a good example, you don't hear the channel, you know. Ale musicie otworzyć się na tą ideę. Jeśli nie otworzycie swojego umysłu na ten pomysł, to wtedy tego nie złapiecie. To wtedy to sobie przelatuje gdzieś nad waszą głową. Tak jak w radio. Musicie się dostroić do odpowiedniej częstotliwości, żeby wysłuchać tego, co jest na danym kanale. So imagine the patient both with depression and anxiety, they just miss the channel, you know, they don't hear instead of the channel with beautiful music, they're on the channel with terrible political discussions, you know.
Więc musicie sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy cierpią z powodu zaburzeń lękowych bądź depresji, po prostu słuchają złego kanału w radio. Zamiast słuchać kanału z piękną muzyką, to słuchają kanału z politycznymi dyskusjami. And the word that chi and frequency is it's very much the same, you know. I ta idea częstotliwości i chi, to się bardzo podoba, jest prawie taka sama. Right now, in the room that you are sitting, there is many radio channels and TV channels, and you don't see them, and you don't feel them. A w tym momencie, w miejscu, gdzie siedzicie, jest cała masa nadawanych kanałów telewizyjnych i radiowych, ale wy ich nie postrzegacie, nie widzicie, nie słyszycie. And there's a lot of other frequencies that unless you tune into them, we don't respond to them. Jest cała masa innych częstotliwości, które jeśli się do nich nie dostroimy, to nie będziemy mogli na nie odpowiedzieć. So Chinese medicine and especially acupuncture is about moving the qi, is about changing a frequency, changing a certain resonance, and then suddenly something like a healing process starts. Więc akupunktura polega na poruszaniu, czyli polega tak jakby na dostrajaniu tej częstotliwości, aż w końcu zacznie się proces leczenia. This is why the needle is half inside, half outside, you know. To jest ta przyczyna, dla której nasza igła jest częściowo w środku ciała, częściowo na zewnątrz. Łączy środek i zewnętrzny. So on the main level, if we look at the three treasures, you know, on the Jing, Qi and Shen, is the Qi, is this movement of Qi. Więc ten poziom człowieka, jeśli spojrzymy na trzy skarby, Jing, Qi, Shen, to poziom człowieka jest związany z poziomem Qi. And this cloud is this something that is cutting out from connecting to this frequency here. I ta chmura to jest, symbolizuje coś, co odcina nas od tej częstotliwości, powiedzmy, niebiańskiej. And if you treat properly, this is what happens. Jeśli zrobicie odpowiedni zabieg, jeśli leczycie pacjenta odpowiednio, to wydarzy się to, zaświeci słońce. Okay. So this is our aim of treatment. I mean, this is what we should have in our mind when we treat. You know, we should have the picture and the possibility of connecting the chi of the person to a larger chi. I to jest coś, co się wydarza w naszym leczeniu. To jest też ten obraz, który powinniśmy mieć w głowie, łączenia chi pacjenta z tą większą chi. And especially when we're talking about anxiety and depression, this is the correct dynamic. I szczególnie jeśli mówimy o zaburzeniach lękowych i o depresji, to jest ta odpowiednia dynamika. If we talk about shoulder pain, we'll talk about the muscle meridian, the tender muscular system, and then we can stay on the movement of chi in the body. Jeśli będziemy mówić o bólach barku, to wtedy będziemy mówić o kanałach ścięgnisto-mięśniowych głównie, więc możemy pozostać na poziomie poruszania chi w ciele. So it's important to understand that when we talk about anxiety and depression, we are talking about something on that level. Więc ważne jest, żeby pamiętać, że Pain jeśli is mówimy because of this, not because of the shoulder, not because of the physical. Jeśli mówimy o zaburzeniach lękowych i o depresji, to mówimy o tym poziomie. Ból polega na rozdzieleniu tutaj, a nie na zastoju chi w jakimś kanale. And that's what I wrote here, that the reason for anxiety and depression in Chinese medicine is or the opposite. When there is a good relationship of man with heaven and the mind is awake and aware and present, then there is no depression. So depression is lacking these factors. Więc jeśli jest dobra relacja pomiędzy człowiekiem a niebem, nasz umysł jest świadomy i obecny. Człowiek czuje się komfortowo między niebem i ziemią i wtedy nie ma przyczyn, nie ma powodów do powstania depresji. Then man,
human feels comfortable between heaven and earth. We just feel at home, you know. Wtedy czujemy się komfortowo pomiędzy niebem i ziemią. Czujemy się komfortowo, czujemy się tutaj jak w domu. And the most important word, we are in trust. I chyba najważniejsze słowo tutaj, że jesteśmy w takim poczuciu ufności. Our deepest pain is always when we lose trust. Nasz najgłębszy ból pojawia się zawsze wtedy, kiedy tracimy zaufanie. Trust of our position between heaven and earth. Ufność w naszą pozycję pomiędzy niebem a ziemią. And this is just a very kind of simple key ideas that when we'll talk about depression, we are talking about 5 types of depression. To są takie tylko kluczowe, przypomnienie kluczowych idei. Kiedy mówimy o depresji, to możemy podzielić ją na 5 różnych typów. I put the whole lecture online actually, taking the DSM-5, which is actually the book of psychiatric book that if you have enough symptoms from a list for enough length of time, then you are depressed. This is how you define that somebody is depressed. You know, it's not by a blood test. There is a list, DSM-5. Every few years they are adding or reducing ideas from this list. And when you come to a psychiatrist, if you have enough symptoms from this list for enough length of time, that calls you are depressed. Przygotowałem jeden z moich wykładów online na temat depresji i wtedy mówiłem o tym, że depresja w medycynie zachodniej diagnozuje się według takiego podręcznika psychiatrycznych rozpoznań DSM-5, w tej chwili jest 5. edycja już i tam jest po prostu lista objawów. Jeśli macie wystarczającą ilość tych objawów przez odpowiednią długość czasu, to oznacza, że macie depresję. Depresji nie diagnozuje się na podstawie badania krwi, tylko obecności bądź nieobecności konkretnych objawów. And what I did, I took this list and actually showed that it's made of 5 different components. You know, this lecture is showing the relationship between, you know, when you're taking all the list, you can break it into 5. To, co zrobiłem, to wziąłem całą tą listę tych objawów i podzieliłem, czy pokazałem, że ona jest stworzona z 5 różnych grup objawów. Jeśli się im przypatrzycie, to da się je podzielić na 5. If we have a psychiatrist now watching us, I think for them especially it can be interesting, but really for everybody, because psychiatry is an observational medicine, and that's why it's very close to Chinese medicine. Myślę, że gdyby słuchał nas w tej chwili jakiś psychiatra, to byłoby to dla niego bardzo interesujące, ale tak naprawdę jest to ciekawe dla wszystkich. Psychiatria jest szczególnie bliska medycynie chińskiej, bo podobnie jak medycyna chińska jest medycyną obserwacyjną. So when we talk about the word depression, we are actually talking about the psychiatric definition of depression. Więc kiedy używamy słowa depresja, to tak naprawdę mówimy o psychiatrycznej definicji depresji. When we'll talk about anxiety, we'll talk about the psychiatric definition of anxiety. You know, it's a different definition. Kiedy będziemy mówić o zaburzeniach lękowych, to znowu musimy mówić o psychiatrycznej definicji zaburzeń lękowych. To jest po prostu zupełnie inna definicja. And in Chinese medicine, we'll talk about the relationship of fire and water. I ta cała historia dotyczy zaburzenia równowagi pomiędzy wodą i ogniem. And then when we talk about stress or daily problems, we'll talk about basically more the emotions, and we'll talk about different directions in Chinese medicine of qi. Like the qi goes up, goes down. A kiedy mówimy o stresie, to mówimy tak naprawdę o różnego rodzaju ruchach qi. Mówimy o 7 emocjach, które są opisane w medycynie chińskiej w określonym ruchu qi. Qi porusza się do góry, porusza się w dół, porusza się w różne strony. Okay. So let's look kind of very briefly about the definition of anxiety and depression in Western medicine. I'm just showing not the full definition, just highlighting few lines. Spróbujmy rzucić teraz okiem na szybko na zachodnie definicje depresji i zaburzeń lękowych. Nie będę Wam pokazywał całych tych definicji, tylko zwrócę uwagę na kilka podstawowych rzeczy. So, especially the definition in depression, you will see that
you lose interest in things you once enjoyed. You can't really feel joy anymore. Jeden z podstawowych objawów depresji jest to, że tracicie zainteresowanie albo radość z rzeczy, które kiedyś lubiliście, które kiedyś dawały wam radość. Something in the flow of chi in the body cannot connect you anymore to the heart and the joy. Coś w przepływie chi w ciele nie może się już połączyć z sercem i z radością. And when we look at in Chinese medicine, we'll see that this relates to this ability of the heart to connect to heaven. I kiedy spojrzymy na to z punktu widzenia medycyny chińskiej, to zobaczymy, że tak naprawdę jest to związane ze zdolnością naszego serca do połączenia z niebem. When we look at the definition of anxiety, we'll find a very different wording. Kiedy spojrzymy na definicję zaburzeń lękowych, zobaczymy tutaj, czy znajdziemy tutaj zupełnie inne słowa używane. Anxiety is not the same as fear, which is, in fear you respond to a real or perceived immediate threats. In anxiety, it involves more the expectation of future threat. Something will happen, sometimes even unreal. The end of the world will come, whatever. Isn't it just yesterday? It happened already? Jeśli spojrzymy na zaburzenia lękowe, to zobaczymy, że lęk jest czymś innym niż strach. Strach jest wtedy, kiedy boimy się czegoś realnego albo czegoś, co się wydarza teraz. Jest naszą natychmiastową odpowiedzią na sytuację. Lęk natomiast bardziej związany jest z tym, że boimy się tego, czego się spodziewamy, że może się wydarzyć. To niekoniecznie musi być coś realnego, może być to na przykład koniec świata. So you can see that the relationship between the kidney, that if they are connected, there is no fear, and the heart that can bring us trust in the world is broken. Więc widzicie tutaj, że w przypadku zaburzeń lękowych rozerwana jest łączność pomiędzy nerkami, pomiędzy naszą autentycznością, które jeśli są pełne, to nie odczuwamy lęku, a sercem, które daje nam zaufanie czy ufność. The person is in the most safest place at home. Everything is fine, but they feel unsafe. They feel fear. Człowiek znajduje się w najbezpieczniejszym możliwym miejscu, znajduje się w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Wszystko jest w najlepszym porządku, a mimo to odczuwa lęk. And I call it, this is the local perspective, how the people feel it. I nazywam to taką lokalną perspektywą, tym jak ludzie tego doświadczają. And this is more the universal perspective because they are not connected to the earth and to the trust of heaven. A teraz widzicie taką bardziej uniwersalną perspektywę, gdzie ludzie ci nie są połączeni ani z ziemią, ani z niebem. You can see this nun in the monastery, there's little food and maybe the very cold, but she is in trust and everything is okay, you know what I mean? Wyobraźcie sobie zakonnicę gdzieś w zakonie, ma niewiele jedzenia, może być zimno, może nie ma ogrzewania w zimie, a mimo to ona jest pełna zaufania, ufa, więc wszystko jest okej. So when you're in touch with a larger perspective, universal perspective, it's easier to have trust. Więc jeśli jesteście połączeni, jeśli jesteście w kontakcie z tą szerszą, większą, uniwersalną perspektywą, to łatwiej jest o to poczucie zaufania. So when you treat, don't get lost in the local perspective of the patient. Więc kiedy leczycie te osoby, nie dajcie się sprowadzić, nie zagubcie się w tej lokalnej perspektywie danej osoby. Put the trust in them, the bigger trust. Spróbujcie wytworzyć w nich większe zaufanie. Not necessarily with words, even with your presence, with your ability to understand that that's the reality. Nie chodzi tutaj tylko o słowa, o przekonywanie kogoś. Spróbujcie zrobić to waszą obecnością, waszym zrozumieniem większej, że taka jest rzeczywistość. And I want to give a case as an example.
Chciałbym pokazać Wam jeden przypadek z mojej kliniki jako przykład. It's a patient, he's 67 years old, and he had a long-term anxiety, which is accompanied with like palpitation, suddenly fast heart rate, but very severe insomnia. The reason he came because the insomnia got very severe. Mówimy tutaj o 67-letnim mężczyźnie, który ma ze sobą długą historię zaburzeń lękowych, którym towarzyszy poczucie palpitacji, a w każdym razie bardzo przyspieszone bicie serca. I pacjent zgłosił się do kliniki z powodu bardzo, bardzo pogorszonej bezsenności. Także ta bezsenność jest w tej chwili bardzo wyrażona. So when you look at it from Chinese point of view, immediately you see the heart and insomnia, you understand that the relationship of the heart and the kidney is not communicating well. Więc kiedy spojrzycie na tego człowieka z punktu widzenia medycyny chińskiej, to od razu zobaczycie tutaj, że coś jest nie tak w połączeniu pomiędzy nerkami a sercem. Widzicie tutaj przyspieszoną akcję serca, widzicie bezsenność, więc coś jest nie tak w kontakcie nerek i serca. The strength of Chinese medicine is to group symptoms, to look at many symptoms and suddenly seeing they're coming from the same root. Jedną z takich sił medycyny chińskiej jest to, że potrafi grupować różne objawy, że wychodzicie z jednego objawu, dodajecie do niego kolejne i nagle widzicie, że one mają wspólny korzeń. So the heart is moving fast and the heart cannot relax and create sleep. Więc serce u tego mężczyzny szybko się porusza, nie umie się rozluźnić i nie może dać mu snu. It's like there is a constant feeling that there is danger. The world is not safe, so the heart is going faster and you can't sleep because you have to be awake from the danger. Jest takie ciągłe poczucie, jakby było jakieś niebezpieczeństwo. Serce przyspiesza, nie możecie zasnąć, musicie być cały czas obudzeni, cały czas świadomi, no bo grozi wam niebezpieczeństwo. This patient a lot of time are afraid they're having heart attack, they'll have panic attack. Często tacy pacjenci mogą mieć lęk, że mają zawał serca, mogą mieć napady paniki. Like for him, the simple treatment was heart 7 and kidney 25. Takie najprostsze działanie u tego człowieka to było serce 7 i nerka 25. I'm sure all of you, or at least most of you, know about our project, The Gate of Life, with Rani, Eyal, Bartosza and myself, and this is pictures from the project. Jestem przekonany, że większość z Was słyszała już o projekcie The Gates of Life, który prowadzę z Rani, Eyal i z Bartoszem. I to jest jeden z obrazów z tego projektu. So this is the kidney meridian. To jest kanał nerek. By the way, soon the book and then later the movie. Tak przy okazji zapowiadamy, że niedługo już wyjdzie książka, a chwilę później film. So have you started your negotiations with Netflix already? Yeah, then we do the series. Yeah, okay. A potem robimy seriale z tego. It will have 14 chapters, I know it will be 14 different series, I think. Different episodes. Yeah. So, the pictures, I will not go too deep into them, but they're trying to kind of connect us to the nature of the point. Wszystkie obrazy, które są dziełem Martyny Janik, nie będziemy ich teraz omawiać, ale one starają się nas zbliżyć do natury tych punktów. Yeah, thank you for mentioning Martina Janik, who is the painter. Yeah. Yep. So this point has the name Shen Sang, and Sang is storage. It means a place where you store something, or a storage of something which is how shall I say? It has usually you store something that has importance, that has what's the word? It's like a treasure. Yeah. Ten punkt nazywa się Shenzang, czyli skarbiec albo
magazyn dla serca i zwykle przechowujecie w takich skarbcach coś, co ma ogromną wartość. Magazyn dla szen, przepraszam. Przechowujecie w takich miejscach coś, co ma ogromną wartość. And we are very high on the kidney channel, of the transformation of the kidney channel. Zobaczcie, że jesteśmy bardzo wysoko w tej historii transformacji kanału nerek. And therefore, in this point, you can enter a very deep storage of Shen, but also things that are like memories that are stored in the Shen. Więc możecie tutaj dotknąć bardzo głęboko tego, jak szen jest przechowywane w naszym ciele, ale również dotknąć naszych wspomnień, tego, co przechowujemy w szen. And if you think about it, a lot of things that are stored deep are coming from the prenatal life. A bardzo często to, co przechowujemy głęboko, to pochodzi z naszego życia przed urodzeniem. And relates to the kidney and to the water. I to związane jest z nerkami, z przemianą wody. And you can see that these children are born with fear. Możecie znaleźć, czy mieć takich pacjentów, takie dzieci, które rodzą się już z lękiem. This was exactly this patient. Dokładnie taki był ten pacjent, o którym rozmawiamy. By the way, he's a very successful professor and, you know, is very functional, but there's always this deep inner fear. Tak przy okazji był to profesor, który miał same sukcesy, bardzo dobrze funkcjonował, ale od zawsze miał w sobie bardzo głęboki lęk. So in this respect, when you touch the point, as I said before, it resonates with the person's inner being, then there is a deep change in them. I tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy dotkniecie punktu, który rezonuje z taką głębokim poziomem funkcjonowania człowieka, pacjenta, wtedy dochodzi do głębokiej zmiany w nim. Nie, bardzo głębokie. It goes very deep. Because that's water also. To ta głębia to też dotyczy wody. It's very dangerous to speak Polish with you, you know. Tak, ja rozumiem. I know. It's tricky. And it's also, you know, we talk about the points on the chest, like the front mu point. So that's the fourth point, relates to the heart. Nie wiem, czy dla wszystkich to jest oczywiste, ale mówimy o takiej grupie punktów na kanale nerek, które nazywamy przednimi punktami szu, czy punktami szód klatki piersiowej. To jest czwarty z nich poświęcony sercu. And it's a very good point to treat people with fear from unknown reason, especially coming from this jing and heart relationship. To jest dobry punkt do leczenia ludzi, którzy mają zaburzenia lękowe niewiadomego pochodzenia, czy boją się, ale nie bardzo wiedzą właściwie czego, czy tego leczenia, czy tego połączenia pomiędzy nerkami a sercem. And when I asked him more and I know him, he didn't talk just about the palpitation and the sleeping, the insomnia, but also about this deep anxiety which accompanies him. I kiedy poznałem go lepiej, kiedy z nim rozmawiałem, to powiedział już nie tylko o tych palpitacjach czy o tych problemach ze snem, ale właśnie o takiej głębokim poczuciu lęku. You can see the fear in his eyes, but also you can see that the tongue is like a kidney deficient tongue. Możecie zobaczyć strach, lęk w jego oczach, ale również widzicie, że język jest takim językiem głębokiego niedoboru yin. So in Chinese medicine, we have a very good clarity what goes on in the patient, you know, why they have all these symptoms and the mindset. Więc używając medycyny chińskiej możemy mieć bardzo jasną wizję tego, jasne rozumienie tego, co dzieje się w pacjencie. Wszystkie objawy i to nam daje jasne widzenie tego, co się w nim dzieje. Here is the needles. Tu macie dwie igły wkute w nerkę 25 po obu stronach. And the second point was heart 7. I drugi punkt użyty u niego to serce 7. Again, this is the drawing from the Gate of Life.
Tu mamy narysowany kanał serca z projektu Bramy Życia, The Gates of Life. And it has all the symbols to connect us to the point, you know. I w każdym z tych rysunków, czy każdy z tych rysunków składa się z różnych symboli, które pozwalają nam zrozumieć, zobaczyć naturę tego punktu. Whenever you want to know more details, ask Bartosz. Kiedy chcecie wiedzieć więcej szczegółów, co jest na tym rysunku, zapytajcie Bartosza. He works the most closely with Martina, so. To prawda, ja pracuję najbliżej z Martyną, więc te wszystkie rysunki są właściwie moim pomysłem przekazanym. And this point is called Shen Men, and it talks about a door, but a door with like two leaves. It goes in and out, you know. It's not like a door which is one way. It's like a two-leaf door. No, punkt nazywa się Shen Men i ten chiński znak Men oznacza drzwi, ale takie drzwi, które otwierają się w obie strony. Nie takie, które tylko w jedną stronę, ale takie, które mają dwa skrzydła i one otwierają się w obie strony. Trochę jak w salonie na Dzikim Zachodzie. And this is really will bring us to the second part of the lecture to talk about yuan points. And all the yuan on the yin channels are earth point. So they have a special strong dynamic in treating and stabilizing emotions. I to przenosi nas już do drugiej części wykładu, gdzie będziemy mówić o punktach yuan. I na kanałach yin wszystkie punkty yuan są punktami ziemi, więc mają dużą zdolność do transformacji. And because the earth is between the water and the fire, so it will balance the water and fire. I ponieważ ziemia znajduje się w tej osi tworzenia pomiędzy ogniem i wodą, to punkty ziemi będą równoważyć ogień i wodę. It connects both to this deep trust. Mogą połączyć jedno i drugie, czy obie te przemiany z tym głębokim poczuciem zaufania. And when we talk about yuan, we talk about our deep, authentic self. I kiedy mówimy o poziomie yuan chi, to mówimy o poziomie tego głębokiego poczucia nas, naszej świadomości. There is other ways, obviously, to treat insomnia. Also, in his case, for example, to use yang qiao. Są oczywiście inne sposoby leczenia bezsenności. Również u niego stosowałem też inne kombinacje, na przykład yang qiao mai. Right. Interestingly enough, also points on the water and fire. Co ciekawe, punkty otwarcia czy aktywacji, zamknięcia tego kanału też znajdują się na kanałach wody i ognia. So connecting water and fire in another deep way of flow of chi between heaven and earth. Więc mamy tutaj połączenie wody i ognia na innym, bardzo głębokim poziomie przepływu, czyli pomiędzy niebem a ziemią. And in this last part, I want to talk more about the yuan source points, because immediately you get more points that you use and suddenly maybe you get another understanding of how to use them. W tym drugiej części chciałbym poświęcić więcej czasu na omówienie punktów yuan, punktów źródłowych. Wiem, że używacie ich na co dzień, ale być może będziecie mieli jakiś głębszy poziom zrozumienia tych punktów. Yair, do you think we can ask people for questions to the first part of the lecture, or we will wait till the end? I think let's wait, because otherwise Okay. I will not get to the end. I'll just stop with the questions. Okay, And sure. I wanted to give some more ideas, and then, you know, hopefully everybody is full so we can go to anywhere we want, you know. We can't go anywhere. All the bars are closed here, you know. Okay, so I'm sorry to interrupt you. That's okay. But it's something to do with the yuan. Yuan is something connects us to the very source of our nature. To ma związek
z chińskim znakiem, z chińskim sformułowaniem, z chińską ideą yuan. Yuan tłumaczymy jako źródło i to jest rzeczywiście coś, co łączy nas bardzo głębokim źródłem naszej egzystencji. It's like this authentic chi. Tak jak ta prawdziwa, autentyczna chi. And I put it here, which is not usually harmed in trauma and emotions. And this is the place that you go back to your real self that nobody can touch. Zwykle to jest taki poziom w nas, którego nie dotykają nasze traumy, nasze emocje. To jest taki poziom nas, gdzie możemy zejść, możemy się cofnąć, jeśli potrzebujemy spokoju i potrzebujemy być sami ze sobą, zaufania. It's this awareness or memory of our original nature. To jest ta świadomość albo pamięć naszej prawdziwej, oryginalnej natury. There is nothing more relaxing and putting more trust than connecting to this original nature memory that we store in us. Nie ma nic bardziej uspokajającego i relaksującego niż połączenie się z tą pierwotną pamięcią w nas. And as we talked before, these points are earth points, so they are very harmonizing and bringing internal unity. Mówiliśmy już wcześniej, że na kanałach Yin punkty źródłowe są punktami Ziemi, więc są bardzo harmonizujące i przywracające jedność. And I'll just give some example, they kind of help in transformation. Tutaj tylko kilka przykładów. Są to punkty, które pomagają nam w transformacji. And this is also some ideas of how we can also treat different types of depression. To przy okazji są różne pomysły, w jaki sposób możemy leczyć różne rodzaje depresji. In many depression, you will feel the underlying idea, the underlying feeling is frustration or lack of hope. Zobaczycie, że u wielu pacjentów chorujących na depresję taka emocja, która jest za nią, która jest schowana pod spodem, jest to albo frustracja, albo brak nadziei. And then you will use, for example, liver 3. I u tych pacjentów użyć możecie na przykład wątroby 3. Or pericard 7, when you feel more this kind of being hurt or left maybe on the heart level, and that causes depression. It's a good point if for a broken heart and people are depressed because the loved one left them. Albo w przypadku osierdzia 7 możecie zobaczyć, że bardziej tutaj możecie myśleć o tym punkcie, kiedy ktoś jest zraniony albo porzucony. Zobaczcie, że ludzie czy pacjenci mogą mieć depresję z tego powodu, że zostali odrzuceni, zostali porzuceni przez kogoś, kogo kochali. Or kidney 3 that we talked about it, when there is insecurity. Albo nerka 3, mówiliśmy już o niej wtedy, kiedy macie ten poziom poczucia lęku czy braku bezpieczeństwa. And an interesting combination can be of this front mood point that we talked in Yuan source points. Ciekawą kombinacją może być połączenie tych przednich punktów mu albo przednich punktów shu na klatce piersiowej i punktów yuan. I gave this example of kidney 25 and heart 7 for fear from unknown reason. Podawałem ten przykład nerki 25 i serca 7 kombinacji do leczenia lęku takiego bez znanych czy określonych przyczyn. And in this respect, you can do kidney 23, which is to do with the E and spleen 3 for fear from known reason. Ale możecie również połączyć nerkę 23, która związana jest bardziej z poziomem I, z poziomem tego aspektu szen przebywającego w śledzionie, z śledzioną 3 punktem Yuan na śledzionie, żeby leczyć lęki, ale takie, które mają znaną przyczynę, określoną przyczynę. Like I don't know, a mother, her son is going on an aeroplane somewhere or is in a very potentially dangerous place in Africa now, or, something. Britain. Yeah, in Britain, in London now, So, I mean, there is a reason, so-called, why you have fear,
A więc na przykład matka może się martwić, jak jej syn jest w jakimś bardzo niebezpiecznym miejscu. Ja chciał mówić o Afryce, ale wspomniałem, że Londyn czy Wielka Brytania może być teraz uważana za takie miejsce. Więc jest jakiś konkretny powód tego lęku. And this is like fear of losing control. Lęk przed utratą kontroli. Nerka Or deep 24 i sadness. 3. Depression with deep sadness. Depresja z bardzo głębokim smutkiem. Nerka 26 i płuco 9. Okay, so the different example of how to combine these points in a very deep way. Macie tutaj inny przykład, jak połączyć te punkty w bardzo głęboki sposób. So this gives you another set of points that you can use, tomorrow in the clinic. To macie kolejny zestaw punktów, które możecie użyć już jutro w klinice. Connecting the heart with the deep authentic self. Połączenie serca z tym głębokim poziomem siebie. Right? And this is where the yuan point and the the front mu point of the kidneys are connecting. Czyli kiedy łączycie... Nature of connecting these points. Provides. Yeah. Sorry, I'm kind of... Kiedy łączycie funkcję yuan z przednimi punktami shu na nerce. I think I call the front shu point, not the mu points. The mu points are all this like gallbladder 25. Oh, shu points. Yeah, like back shu, front shu points. Yeah. Więc te punkty na nerkach nazywamy przednimi punktami shu, czyli połączenie punktów shu i punktów źródłowych. Yeah, you are correct. So it's a great combination. It's very deep. To jest bardzo, bardzo potężna i głęboka kombinacja. And this is, the difference between we can treat the symptoms, we can treat the root of the disease, or we can treat on the shen. This is our choice in needling. Tu macie różne możliwości nakłucia. To jest wasz wybór, którą z tych możliwości wybierzecie. Możecie nakłuwać na poziomie objawów, możecie nakłuwać na poziomie korzenia choroby i możecie nakłuwać na poziomie shen. And when we treat on the level of the shen, we are achieving this, we are achieving suddenly a connection back with the shen. A kiedy leczymy na tym poziomie shen, to uzyskujemy właśnie to, co macie w tej chwili na slajdzie, czyli to połączenie z powrotem z shen. We see this transformation from allowing the chi to flow back from man to heaven. A uzyskujemy tą transformację, która pozwala chi na swobodnym przepływie z powrotem z tego poziomu człowieka do nieba. And this is just, we talked before, so I just prepared before the lecture. I mean, I have a whole series to do with treating clearing the clouds, which is actually a 9-hour series. And later, if Bartosz, if you have the emails of everybody, we'll send you like a Christmas present, or if you can send somebody else like a very reduced price to watch the series if you want on the TCM Academy. Więc na stronie, którą Yair założył i prowadzi, tcm.ac, to AC jest od Academy, macie dostęp do całego zestawu wykładów Yaira, 9-godzinnych wykładów na temat tego oczyszczania chmur, połączenia z powrotem z niebem i dzięki współpracy Akuart i TCM Academy, dzięki uprzejmości Yaira, ci z Was, którzy zostawią nam swój e-mail, którzy logowali się swoim e-mailem na ten wykład, w tej chwili otrzymają od nas jakąś ogromną świąteczną redukcję w cenie tego zestawu. Także thank you very much, Yair. We just decided it's a nice idea if somebody wants to go deeper. Thank you very much. I'm so proud that I can announce it here in Poland. So thanks a lot. Yeah. And this is just a final note for me. Like the most magical part of acupuncture is the ability to transform, to touch heaven in the patient, to alleviate suffering, to clear these clouds and allow
deep healing and change. Ja chcę Wam przekazać ostatnią ważną rzecz. Tą najbardziej magiczną częścią akupunktury jest jej zdolność do transformacji, do dotknięcia nieba, poziomu nieba w człowieku, co zmniejsza cierpienie, właśnie usuwa z jego głowy chmury i umożliwia leczenie czy uzdrawianie i zmianę. And here I would like to finish like the formal presentation, and then we'll move to questions and answer. Chciałbym zakończyć teraz tą formalną część prezentacji i przejdziemy do części Waszych pytań. Yair, so first of all, thanks a lot. I must tell you, even after 10 years of knowing you, or maybe more, I'm still amazed by, on one hand, simplicity of your treatment, and on the other hand, the depth of your treatment. And I think I'm not here tomorrow, but the next Monday I'm having patients, and I already thought of 2 patients that I want to at least palpate again the front shoe points and maybe connect them with yuan points. I think it's a magically simple, deep treatment. So thank you very much. Personally, thank you very much for that. But also thank you for your generosity of sharing your great knowledge for free this evening and for reduced price on TCM Academy. I'm so happy that you agreed to be here with us in Poland in many ways, like in physical form when it is possible, but also in this internet online form when the physical form is not possible. Drodzy Państwo, I will first tell it in English for you. I will now ask people to ask questions. However, we are both on Facebook and on Zoom, which creates everything like a little bit more complicated, and that's why Marek is here for. And this Facebook is like a minute and a half behind us, so all the questions and answers are not, they are not, synchronized. I still don't know what to do with it, but let me think about it for the next time. I think we'll take the questions and answer from Zoom, and because anyway we can deal with only 4 or 5. You mean 40, 50? Okay. But I wanted to say just, Bartosz, that part of me doing this is also being very connected to AcuArt and to you. So this is to me also important to work with people that I love and cherish, and see that you can provide so much for people in Poland who wants to go deeper in Chinese medicine. Yeah, that's my job. I love it, and I'm really happy so many people are on. We have all the time about 70 people on Zoom. I don't know how many people are watching us on Facebook, but I suppose it's like many people, and it is recorded, so even more people will have access to it on YouTube. So let's start slowly with questions. Okay. And we will start with questions from the Zoom group, and then if there are some questions on Facebook, we'll try to match them somehow. Let's see how it goes. Drodzy Państwo, spróbujemy zrobić tak. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za obecność na tym spotkaniu. Dla mnie tego typu seminarium i webinar jest pierwszym takim doświadczeniem streamowanym na żywo na Facebooka. Mamy pewne problemy techniczne. Na Facebooku jesteśmy opóźnieni, nie wiem, jakieś pół minuty albo minutę. Myślę, że rozwiążemy te problemy następnym razem. Teraz jest czas na Wasze pytania. Jeśli ktoś chciałby o coś dopytać, to zaczniemy od pytań zoomowych, a potem, jeśli na Facebooku pojawią się jakieś pytania, to mój syn Marek przekaże mi je i ja staram się jakoś to moderować. Yair powiedział, że mamy 4-5 pytań. Jak go znam, to dojdziemy bardziej do 14-15, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Kochani, mamy mniej formalną część naszego spotkania, więc jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę albo na czacie, żeby je nam napisać. Może tak będzie najsprytniej, chyba że ktoś chce je zadać, to wtedy proszę o zadawanie pytań po polsku, ja je będę tłumaczył Jairowi na angielski, ale najlepiej jest zadać pytania na czacie,
myślę, że tak zaczynamy. Czy macie jakieś pytania? Thank you. Thanks for super thanks. Thank you so much. It was super. Thank you so much. That's the chat. No questions on chat right now. Marek, are we having any questions on Facebook? Yeah, there are some questions from Facebook already about the old anxiety. But Marek, tell it to me. Read it. The question is about the old trauma, like after the car accident. So is it possible that the old long-lasting fear, like for example after the car accident, can be responsible for this cloud disconnecting us from heaven? That's the question from Facebook. Well, I think that the deep reason for human suffering is all traumas. And what traumas are doing actually is are disconnecting disconnecting human from being human, you know, in a full way. Wydaje mi się, pytanie było o stare lęki związane na przykład z wypadkiem samochodowym, czy one mogą stanowić tą chmurę rozdzielającą nas od nieba. Yair odpowiada, że wydaje mu się, że takie lęki, takie traumy są podstawą w ogóle zaburzeń człowieka i że to one oddzielają nas od bycia w pełni człowiekiem. I personally think this is the main reason why acupuncture is so popular. Osobiście uważam, że to jest główna przyczyna, dla której w ogóle akupunktura jest tak popularna. Because we can touch this level. Ponieważ akupunktura może dotknąć tego poziomu, tego bardzo głębokiego poziomu. Even without being aware of it, even doing, you know, simple treatment in acupuncture. Nawet bez koniecznie świadomości tego, nawet wykonując bardzo proste zabiegi akupunktury w bardzo prostym poziomie. And everybody has this experience of patients saying that to them, it's the first time I feel calm. I haven't felt so calm in years, you know, it's the first time, or you take the needles out and they open their eyes and they say, I didn't know where I am. You know, all this is reflecting this ability of acupuncture to go beyond this trauma and reconnect people to their deep nature and connect them with heaven. Yair odnosi się do takich doświadczeń pacjentów, którzy po zabiegu otwierają oczy i mówią, nie wiem, gdzie byłem podczas tego zabiegu, nie wiem, co się stało. To wszystko pokazuje na zdolność akupunktury do przechodzenia jakby za tą traumę, na włączenia pacjenta ponownie z niebem. Okay, thanks. We have hundreds of questions. Let me pick up some of them. You received already the question privately to Yair. There is one question from Dorota about the depression, which is related to the death of a close related person. What strategy would you recommend? Is it the same as the broken heart idea? It's a very good example actually to show the simplicity but the depth of acupuncture. Pytanie Doroty jest, jak widzicie na czacie, o depresję po śmierci bliskiej osoby i Yair mówi, że to jest bardzo dobry przyczynek do dyskusji o takim właśnie głębokim poziomie akupunktury. One of the I can say difficulties for human is the knowing that we will die. Jednym z takich podstawowych trudności dla ludzi jest świadomość tego, że umrzemy. We actually suppress this idea in many ways. Na co dzień w bardzo różny sposób staramy się zapomnieć o tym, o tej wiadomości. But some people, I can say they almost come to this world with some experience of sadness. Natomiast niektórzy ludzie wręcz przychodzą na ten świat z takim doświadczeniem smutku.
And you can even see even children. Some children are very occupied with death and some less. I widzicie nawet u dzieci, że niektóre dzieci są bardziej zajęte takimi myślami, a niektóre mniej. And a person can suppress this deep sadness a long life unless he's facing death of somebody close to him, So the same resonance awaken this deep memory of pain. I taka osoba może doświadczać tego lęku przez długi czas w życiu, aż doświadczy jakiegoś wydarzenia, na przykład śmierci bliskiej osoby, która jakby wybudza ten lęk w nim. And then it disconnects him from life or from heaven and he becomes depressed. I traci wtedy to połączenie z niebem i zaczyna mieć depresję. And then in Chinese medicine we'll try to treat the po. I w takim przypadku w medycynie chińskiej będziemy się starali leczyć po. Maybe from the simplest point like lung 9. Być może zaczynając od najprostszego punktu, jak płuco 9. Or kidney 23 that we talked. Albo nerkę 23, o której mówiliśmy. So you see, our strategy is totally going into this deep memory of the kidney, of sadness, and from this depth treating the depression. Więc nasza strategia będzie tutaj związana z próbą dotarcia do tego najgłębszego poziomu nerek i dopiero z tego poziomu leczenie smutku i depresji. That's why when we talk about the Wu Shen, the 5 types of Shen, they are very good, well connected with depression, with different types of depression. Dlatego pokazywałem, że 5 rodzajów Shen jest na takim głębokim poziomie bardzo głęboko związana z 5 rodzajami depresji. Everything, our awareness is to do with 5, we have 5 fingers. Nasza świadomość jest związana z 5, mamy na przykład 5 palców. I 5 narządów zmysłów. There's an interesting psychiatric question. Can I ask it? Interesting? Psychiatric question. Because somebody asks about very specific severe episodes of depression that are along the course of bipolar diseases. How can they be understood from the point of view of Chinese medicine? So we have the bipolar disease, but once a while we have a very, very severe deep depression. It's the more we're going, if you ask me about the level of the lecture, is what I would call the common life experiences of anxiety and depression. When we go into deep psychiatry, we will need to have more tools. Jeśli chodzi o poziom tego dzisiejszego spotkania, to nazwałbym go takim spotkaniem dotyczącym powszechnie występujących zaburzeń lękowych i depresji w takim codziennym życiu. Gdybyśmy mieli rozmawiać o poziomie takim szpitalno-psychiatrycznym, to musielibyśmy mieć inne narzędzia, więcej narzędzi do dyspozycji. Just for example, maybe we'll need to treat some extra meridians, or we'll need to treat some what we call gwei points, or other means that is beyond the scope of this discussion. Jako tylko kilka przykładów można by pomyśleć tutaj o kanałach cudownych, czy kanałach do niezwykłej regulacji, albo o punktach gwei opisanych przez Sansi Miao, czyli o czymś poza tym poziomem, o którym teraz mówimy. But 95% of our patient is the patient we are discussing. This is the 5% our deep psychiatric patient, maybe less. Ale 95% pacjentów, którzy trafią do nas do klinik, to są pacjenci na tym poziomie, którym się teraz zajmujemy. Pacjenci psychiatryczni obejmują dużo mniejszy procent populacji.
Ale mamy pytania jakieś z Facebooka? Okay, we have another question from Facebook. Jak działać w przypadku dzieci, które mają lęk przed tłumem, czy pójściem do restauracji, a może problemem samą wejście żony? The question, wow. You need to come here, man. Like, we need you. The question is about children with anxiety and the fear of contacting people. There is a problem of going into the restaurant or meeting people outside or even leaving the house. I think I should translate it in Polish also. Pytanie dotyczy lęków u dzieci, które boją się wyjść z domu, boją się pójść do restauracji, boją się spotkać z innymi ludźmi, takiego lęku przed ludźmi. So when we're talking about communication and people, we're immediately on the level of the heart. Kiedy mówimy o ludziach i o komunikacji, jesteśmy natychmiast na poziomie serca. And all the symptoms, you know, meeting people, going out, the heart doesn't feel safe. Wszystkie te objawy opisane, czyli trudność ze spotkaniem ludzi, z wychodzeniem na zewnątrz, mówi nam o tym, że serce nie czuje się bezpieczne. So even this massaging heart 7 or you know, even short needles of heart 7 may create and help to do a difference. Nawet masaż okolicy serca 7 albo nawet krótkie nakłucie tego punktu może tutaj zrobić dużą różnicę. Children respond very well to acupuncture and to touch. Dzieci odpowiadają bardzo dobrze, bardzo szybko, zarówno na akupunkturę, jak i na dotyk. And what this child needs more is trust, you know. I to, czego to dziecko potrzebuje bardziej, to jest zaufanie. Because the heart is so vulnerable, it's so difficult for him to trust. You know, everything is dangerous. Ponieważ serce jest tak wrażliwe, to potrzebuje tego zaufania. Inaczej wszystko z zewnątrz jest niebezpieczne. But it sounds more heart than kidney. No, it's both, the relationship, but more the heart part. Tu chodzi o tą relację między sercem a nerkami, ale prawdopodobnie bardziej dotyczy to serca w tym przypadku opisywanym. There is another question from Zoom, which is a question about the fear of getting sick or fear of diseases. I think it's a good question for today and for this shitty situation around. So what about fear of getting sick or fear that our beloved would get sick? It's a simple question, but without a simple answer. To jest proste pytanie, ale nie ma na to prostej odpowiedzi. This is the type of question that I always want to ask something else. Why is this fear there? And then address the why, not the fear itself. To jest taka sytuacja, w której warto zadać kolejne pytanie, czyli dlaczego jest ten strach? Dlaczego człowiek się boi, że zachoruje albo że jego najbliżsi zachorują? I leczyć to dlaczego, a nie sam ten strach. It's like when people say something, it's like an actor on the stage. You have to ask the director, why did he tell him to say it? And don't just be fooled by the words. Jeśli człowiek wam coś mówi, to możecie sobie wyobrazić, że on jest takim troszkę aktorem na scenie. Musicie zapytać reżysera tego przedstawienia, dlaczego kazał mu powiedzieć to, co ten człowiek powiedział. Nie dajcie się ogłupić tym, co ludzie mówią. There is Wow. a nice lecture which I like. It's a 15-minute lecture. It's a free lecture on what do you do when you don't know what to do. And Jest takie wspaniałe seminarium, króciutkie, 15-minutowe, które Yair przygotował. Ono jest za darmo na tcm.academy. I to jest taki wykład, który się nazywa Co robić, kiedy nie wiecie, co robić. because one of the first thing you do when somebody tells you, I'm afraid to get a disease, or somebody that I love will get a disease, is create a space.
don't try to treat it. Ponieważ pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, kiedy ktoś wam mówi, że boi się, że zachoruje albo że jego najbliżsi zachorują, to dajcie mu przestrzeń, żeby mógł się wyrazić. Nie leczcie tego, nie skupiajcie się na tym, co powiedział, tylko dajcie mu przestrzeń. In the space, something deeper will come and then you will know what to treat. W tej przestrzeni pojawi się coś głębszego i wtedy będziecie wiedzieć, co leczyć. That's why I say that the pandemic, the virus brings a lot of deep, authentic things, and we should allow space for them. I mean, a lot of time there is no immediate points or solution, but I think the space is a very important and crucial part of the diagnosis, and sometimes also of not treating. Not everything we need to treat. It's important point, to remember. Yair mówi, że dlatego powiedział, że ten czas pandemii jest takim dobrym czasem, w którym widzimy prawdę, widzimy autentyczność, widzimy zachowania ludzi, to jak oni myślą, to co robią. I tak samo jest w gabinetach, że czasem trzeba dać przestrzeń i poczekać. Wcale nie zawsze od początku wiemy, jakie punkty nakłuć, albo od początku wiadomo, co robić i ta przestrzeń jest miejscem, gdzie ludzie mogą się wyrazić naprawdę i wtedy możemy dopiero zobaczyć, o co chodzi. To jest ta mądrość nie leczenia, nie wybierania punktów. I think, Yair, that's the best thing for the end of our meeting. I don't want to have any more questions because... And I want to stress it also, and then it will help also in finishing it, that it's especially important for the question about the child that has this fear of going out, because an adult is coming for treatment on his initiative. A child sometimes is brought by his parents. So maybe it's not the best timing for him for treatment. We have always need to respect it. Yair mówi, że to jest też doskonała praktyka czy strategia u tego dziecka, o którym mówiliśmy, z lękiem przed wychodzeniem, bo o ile dorośli ludzie przychodzą do nas w czasie dla nich dogodnym, o tyle dzieci są przyprowadzane przez rodziców. Wcale nie zawsze to jest najlepszy dla nich czas na leczenie. I must say I'm shocked, I know I've been working with you for more than 10 years already, and all the time you say something like, "Wow, I want to print it on my shirt, or I want to print it on my teacup," because this is exactly the idea, very, very Chinese idea of Wu Wei, of not doing, of not pushing, of giving this time and space for things to mature and show themselves as they are. So I came here as the organizer of the meeting and as your translator. I will be going back home as the humble student with new ideas in mind, and I really wanted to thank you. Yeah, you do it all the time. Well, thank you, Bartosz. 2 hours about something, and then suddenly this one sentence, like. Without you, it will not happen. So, thank you as well, and thank everybody who took their time to watch it. So, be safe and healthy. Okej, kochani, chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że jesteście dzisiejszego wieczoru z nami. Wiem, że w waszych wannach pływają karpie, wasze choinki są jeszcze nieustrojone albo już są ustrojone, okna wymagają umycia. Jesteście niesamowici, że jesteście tutaj z nami. Bardzo wam dziękuję. To wszystko jest dla was. Będę się starał organizować tak dużo dodatkowych zajęć, jak to tylko będzie możliwe dla mnie i dla naszych nauczycieli. 4 tygodnie temu spędziliśmy czas z Yair Maimonem. Dzisiaj spędziliśmy prawie 2 godziny z doktorem Yairem Maimon. Na pewno to będziemy kontynuować, na pewno to będziemy powtarzać. Jeśli tylko będzie taka możliwość, to zapraszam już w styczniu do nas, do Akupunktury, do Katowic, na zajęcia z lokalizacji punktów, tych z was, którzy są akupunkturzystami, żeby sobie troszkę poćwiczyć, żeby się troszkę podotykać. I jak tylko otworzą granice, to oczywiście wracamy do wszystkich kursów zagranicznych.
Jeśli ktoś z Was jeszcze z nami nie studiuje, nie wiem, czy jest taka opcja, ale jeśli ktoś taki jest, albo jeśli znacie kogoś takiego, to zapraszam serdecznie. Już w styczniu, dosłownie za 3 tygodnie, zaczynamy w Poznaniu nową grupę. W marcu za 3 miesiące zaczynamy nową grupę w Spale i u nas w Katowicach za rok i trochę. Także zapraszam do wszystkich kursów. Ja myślę sobie, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, bo cały czas się przed tym jeszcze bronię, ale jest końcówka roku i słońce już będzie wzrastać na zewnątrz, mamy przełamanie, jesteśmy po przesileniu zimowym, więc mogę powiedzieć oficjalnie, że będę otwierał dla Was dużą online'ową bazę wykładów, którą mam nagraną, więc to wszystko się wydarzy, myślę, w najbliższej przyszłości. Bądźcie z nami, zalubcie nasz kanał na Facebooku, zalubcie naszą stronę na odwrót, kanał na YouTubie, a stronę na Facebooku i dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten wspólny wieczór. Pozostańcie w zdrowiu, kochani, pozostańcie w ciepłej, świątecznej atmosferze Waszych domów. Yair, thank you so much once again. Welcome, it's a pleasure, believe me, it's a pleasure. I wish you all the best during this after Hanukkah Christmas time, and may the light be with you and your whole family. Thanks, my friend, a lot. The same to you and our family, and also to Marek for helping us with the Facebook. Thank you, Marek. Thank you, Marek, for helping us on Facebook. Somehow it got in the same time. I don't know how it happened. Internet is magic. So once again, thanks everybody. We are finishing the meeting, and Merry Christmas to everyone. Merry Christmas.